Statsminister Olof Palme är död. Han mördades mitt i centrala Stockholm strax efter klockan 11 igår kväll. Tak szwedzkie media poinformowały o śmierci swojego premiera. Nikt nie spodziewał się wtedy, że przez dekady nie dowiemy się, kto i dlaczego zabił tego polityka. To było najgłośniejsze zabójstwo w historii Szwecji. 28 lutego 1986 roku premier Olof Palme wracał z żoną Lisbeth z kina. Dochodziła północ, ale oni znajdowali się w samym centrum Sztokholmu i czuli się bezpiecznie. Palme zrezygnował nawet z przysługującej mu ochrony, której zresztą nigdy nie lubił i gdy wychodził prywatnie, zawsze dawał jej wolne. Wtedy padł strzał. Kula wystrzelona z bardzo bliskiej odległości trafiła premiera w plecy. Palme runął na chodnik. Napastnik strzelił jeszcze raz i trafił Lisbeth w rękę. Kobieta przez ułamek sekundy miała dostrzec jego twarz. Była jedynym świadkiem zabójstwa. Nikt, ani taksówkarz, który próbował ratować Palmego, ani dwie młode dziewczyny, które jako pierwsze wezwały pomoc, nie zobaczył już mordercy. Olof Palme zmarł w szpitalu 1 marca. W trakcie 34 lat największego w Szwecji śledztwa i najbardziej wszechstronnego na świecie wygenerowano kilkaset metrów materiałów pułkowych, takich jak wywiady ze świadkami i dokumenty śledcze. Wielkość śledztwa jest porównywana z dochodzeniem w sprawie zamachu w Lockerbie i zabójstwa Johna Kennedy'ego. Szacuje się, że śledztwo kosztowało niemal 1 miliard szwedzkich koron, czyli uśredniając 0,5 miliarda polskich złotych. W trakcie śledztwa zdymisjonowano kilku szefów policji. Ponad 100 podejrzanych, około 8 000 wątków i śladów oraz tysiące godzin dochodzenia w roku 1989 doprowadziły do skazania Christera Petterssona, drobnego kryminalistę, którego wskazała żona premiera. Jednak z powodu niedociągnięć w śledztwie sąd wyższej instancji go uniewinnił. Następnie podejrzenie padło na środowiska skrajnie prawicowe, które miały urządzić zamach na Palmego z powodu potępiania przez niego polityki apartheidu w RPA oraz jego programu udzielania azylu uchodźcom. Teorię, że powodem było mieszanie się Palmego do polityki południowoafrykańskiej, potwierdził w 1996 roku tamtejszy generał i szef szwadronu śmierci Eugene de Kock. Inną teorię o tym, że za zamachem mógł stać wywiad któregoś z krajów, potwierdzało to, że Palme, zdeklarowany socjaldemokrata, potępiał politykę zarówno USA, jak i ZSRR. Aktywnie sprzeciwiał się też m.in. niszczeniu środowiska i wykorzystywaniu złóż naturalnych krajów afrykańskich przez zachodnie firmy oraz nieuczciwym praktykom biznesowym. Jednocześnie krytykował organizacje islamistyczne i terrorystyczne metody bojowników z Kurdystanu. Był też nielubiany przez szwedzkie środowiska biznesowe, których działalność ograniczał na rzecz wyrównywania szans. Palme miał dużo wrogów, jednak nikomu nie udało się udowodnić zabójstwa. Teraz, po 34 latach, szwedzka prokuratura odkryła tożsamość zabójcy premiera. Według najbardziej prawdopodobnej wersji był on samotnym wilkiem, nie współpracującym z żadną organizacją. Miał być nim niejaki Stig Engström, znany jako Skandia Man, który jednak nie będzie sądzony za swój czyn, ponieważ w 2000 roku popełnił samobójstwo. Jak mówił prokurator generalny Christer Pettersson, fakt, że Engström nie żyje, sprawia, że śledztwo będzie musiało zostać zakończone. Nie będzie bowiem możliwe przesłuchanie podejrzanego i ostateczne stwierdzenie motywów, dla których działał.
Kim był ów rzekomy zamachowiec i jak powiązano go z morderstwem? Sprawa jest na tyle ciekawa, że Stig Engström był przesłuchiwany jako świadek zabójstwa, jednak śledczy nie uznali go za podejrzanego. Dopiero w 2018 roku dziennikarz Tomasz Peterson ujawnił, że mężczyzna mógł stać za zabójstwem Palmego. Policjanci odkryli, że Engström, który zawodowo pracował jako agent ubezpieczeniowy, był członkiem klubu strzeleckiego i posiadał pozwolenie na broń. Miał też z nią doświadczenie z czasów, gdy służył w wojsku. Okazało się również, że w swoim sąsiedztwie był znany ze swej niechęci do premiera i jego lewicowych poglądów. Engström miał mieć w tamtym czasie coraz większe problemy finansowe oraz stopniowo popadać w alkoholizm. Kolejnym tropem był fakt, że siedziba firmy ubezpieczeniowej Skandia, gdzie pracował mężczyzna, znajdowała się nieopodal miejsca zbrodni, a w czasie przesłuchania kłamał na temat tego, co robił w czasie zamachu, twierdząc nawet, że próbował reanimować Palmego. Jego żona, przypytana przez śledczych, stwierdziła, że Stig był zbyt tchórzliwy, nie zabiłby nawet muchy. Mimo to, jak twierdzi prokurator, kolejne elementy zaczynały pasować do siebie. Wygląda na to, że Engström był samotnym wilkiem, który zamordował Palmego z przyczyn politycznych. Nie miał jednak żadnych współpracowników. Czy jednak tak było, możemy się nigdy nie dowiedzieć. Mimo 34 lat, które upłynęły od jego śmierci, związane ze sprawą emocje, a także niezliczone teorie spiskowe dowodzą niesłabnącej fascynacji Szwedów osobą Palmego. Jego zaangażowanie w sprawy międzynarodowe dało im poczucie, że stoją po stronie dobra, czy to w sprawie wojny w Wietnamie, czy apartheidu. Palme stał się symbolem Szwecji jako humanitarnej potęgi. Reprezentował on także typowy dla szwedzkiej socjaldemokracji tego czasu typ polityka, który nie odgradza się od reszty obywateli. Mieszkał w zwykłym domku szeregowym, jego nazwisko i adres każdy mógł odnaleźć w książce telefonicznej. Światowych przywódców podejmował zaś obiadem w swoim domu. Mimo szczerego podziwu, jaki wzbudzał w kraju i poza granicami, pod względem politycznym u schyłku swojej kariery był coraz bardziej osamotniony i otoczony przeciwnikami, nawet we własnej partii. Wrogowie za pośrednictwem konserwatywnych mediów podsycali plotki o jego uzależnieniu od narkotyków, rzekomej paranoi czy współpracy z KGB. To już koniec tej smutnej historii. Napisz w komentarzu, co myślisz o efekcie miliardowego dochodzenia. Jeśli masz inne spostrzeżenia, zostaw je pod filmem. Jeśli spodobał Ci się film, zasubskrybuj kanał i daj łapkę w górę. Jeśli nie, nic nie rób. Zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale. Do zobaczenia!